Wizytę w zamku kwidzyńskim rozpoczynamy od miejsca, gdzie kiedyś znajdowała się najwyższa zwierz tego zamczyska. Teraz nic po niej już nie pozostało poza tarasem widokowym. Natomiast dzisiaj znajdują się tutaj dwie wielkie armaty wyprodukowane kiedyś w belgijskim mieście Liège, co zresztą widać na moim filmie podczas zbliżenia. Wchodząc już na właściwy dziedziniec zamkowy, widzimy go dokładnie takim, jakim zastali go ludzie 200 lat temu pod koniec XVIII wieku. Podczas prac rozbiórkowych oraz częściowej rekonstrukcji w wieku XIX. Nie możemy dziś podziwiać wspaniałych maskwerków dekoracyjnych, arkad ozdobnych i większości krużganków, ale nie wszystko zostało utracone na zawsze, ponieważ część krużganków została zrekonstruowana oraz odbudowana, a najstarsze ich szczątki dostrzeżemy na ścianie katedry, która przypomina nam wszystkim, jak kiedyś w średniowieczu mógł wyglądać cały dziedziniec. I tak, zbliżając się do głównej bramy zamczyska, ale od wewnątrz, trafiamy pod arkady jednego z krużganków, gdzie kiedyś znajdowały się wejścia do pomieszczeń gospodarczych oraz schody, które prowadziły do piwnic. I to właśnie teraz tutaj się znajdujemy. Na mnie osobiście to miejsce wywarło piorunujące i największe wrażenie, pomimo swojego niewątpliwego mroku. Ale klimat ma niepowtarzalny. Być może na moich zdjęciach tego nie widać, ale zapewniam was, że piwnice te miały bardzo, ale to bardzo grube ściany, stanowiąc solidny fundament pod sam zamek, gdzie ich grubość przekraczała ponad 1 metr. A same mury wzniesiono nie tylko z cegieł, lecz także z kamieni. Podobnie zresztą jak w zamkach krzyżackich, co wcale nie dziwi, ponieważ na północy naszego kraju gliny mamy aż nadto, natomiast wapienia znacznie mniej. Piwnice tutaj nie były tynkowane z oczywistych, wydaje się, powodów, ponieważ przechowywano tutaj żywność i dzięki temu brak tynku ułatwiał ucieczkę gromadzącej się tutaj wilgoci. Zawsze przecież wysokiej, w zimnych, izolowanych grubym murem pomieszczeniach. Bo przecież jesteśmy w średniowieczu, a prąd i lodówki tak dzisiaj dla nas powszechne, że nawet się nad tym nie zastanawiamy, są jeszcze odległą melodią przyszłości. A przecież ludzie musieli sobie dawniej jakoś radzić. I również kiedy tam byłem, to spacerowałem oczywiście po solidnej posadzce, ale dawniej takowej tu nie było, a podłoga była to zwykła glina. Kolejne pomieszczenie w zamku Kwidzyn to kaplica, znajdująca się dokładnie nad bramą wejściową. Tutaj mamy do czynienia z bardzo cennym malowidłem pochodzącym z połowy XIV wieku. Po raz kolejny odkryto je przypadkowo, całkiem niedawno w roku 1978 oraz w roku 1994. Przyznam, to wielkie szczęście, iż możemy podziwiać tak starą sztukę w dniu dzisiejszym. Tuż obok kaplicy znajduje się refektarz zimowy, myślę, że bardzo dobrze już nam znany, z podobnego pomieszczenia w zamku w Malborku. To, co za chwilę zobaczycie na kolejnym suficie, to prace restauracyjne z roku 1874, ponieważ oryginalne gotyckie sklepienie niestety uległo dawno temu już zniszczeniu
Ja zwróciłbym uwagę na filar znajdujący się na środku pomieszczenia, ponieważ jego trzon i baza pochodzą z czasów średniowiecza. Krużgankami opuszczamy już według mnie dwa najważniejsze pomieszczenia w tym zamku, a same korytarze tutaj to już tylko rekonstrukcja tego, jak wyglądały one w XIV wieku. I dzisiejszego dnia możemy tylko żałować, iż nie ostały się z pewnością przepiękne gotyckie okna maskwerkowe. Ale myślę też, że już najwyższa pora udać się w kierunku miejsca, z którego zamek Kwidzyn jest najbardziej znany, czyli Gdanisko. Na razie jesteśmy wewnątrz Gdaniska, w wieży, i zaraz zobaczycie kwadratowy otwór, przez który w czasach średniowiecza wyrzucano wiadomo co, wszelakie nieczystości, i kiedyś znajdowała się tutaj najprawdopodobniej też drewniana kabina. To właśnie stąd, jak widzieliście przed chwilą na filmie, opadały w dół wszelakie popłuczyny prosto do przepływającego na zewnątrz strumienia, którego dzisiaj już nie zobaczymy, co mogło ewidentnie zniechęcać atakujących zamczysko. Do Gdaniska wrócę jeszcze trochę później, bo teraz udamy się krytym pomostem długości, uwaga, aż 54 metrów, wspartym na 5 ceglanych potężnych filarach w dalszą drogę. Dzisiaj zobaczymy tutaj ekspozycję etnograficzną, która przedstawia nam bardzo wiele informacji na temat ludności kiedyś tu mieszkającej, czyli kolonistów holenderskich, niemieckich oraz ludność polską. Oczywiście dawniej znajdowały się tutaj zwykłe magazyny, a sama wieża stanowiła ostateczne refugium w razie gdyby reszta zamku padła. Nie tak daleko od miejsca, po którym teraz idę, wiosną roku 1233 dotarli tutaj pierwsi krzyżowcy, zakładając tutaj tymczasowy gród. Po łacinie Insula Sancte Mariae, czyli w naszym już ojczystym języku Żuława Świętej Marii, a z niemieckiego Sankt Marienwerder. Dodam tylko tyle, że w pierwotnej jego lokalizacji istniał najprawdopodobniej gród miejscowych Prusów, a nazwa twierdzy zakonników zachowała się do naszych czasów jako Stary Zameczek, gdzie część budulca wykorzystano w zamku, który podziwiamy podczas dzisiejszej wizyty. A jego wizualizację widzicie tutaj z boku ekranu, wykonaną oczywiście na podstawie badań archeologicznych. Dopiero w XIV wieku twierdza uzyskuje taki wygląd, jaki ostał się przez późniejsze wieki, i też dokładnie w wieku XIV cała warownia wraz z Gdaniskiem została ostatecznie ukończona. Połączenie katedry wraz z zamkiem uczyniło ten kompleks obronny bardzo wyjątkowym miejscem, stanowiącym architektoniczny wyjątek, na który niemal nie natrafimy nigdzie indziej w skali światowej. To na pewno był powód, dla którego miejsce to stało się po pierwsze świetną twierdzą obronną, a po drugie centrum religijnym, politycznym oraz administracyjnym. Kolejna ważna data to rok 1440, ponieważ właśnie w Kwidzynie zawiązuje się wtedy Związek Pruski. Związek Pruski sam w sobie był bardzo ważną organizacją, ponieważ podniósł bunt przeciwko władzy zakonników właśnie na Pomorzu, co niestety też miało tragiczne konsekwencje dla samego Kwidzyna i zamku, ponieważ miejsce to ze względu na te rozruchy przeszło wiele tragicznych wydarzeń, jak walki, pożary i zniszczenia. Nieco spokojniejsze czasy nadeszły dopiero po sekularyzacji państwa krzyżackiego i podpisania traktatu krakowskiego w roku 1525, gdzie rozpoczyna się kolejny rozdział historii, ale my w tym czasie dotarliśmy już pod wieżę Gdanisko, gdzie może zrezygnuję z opowiadania o wielkiej historii, a opowiem o czymś,
o czym krążą tutaj miejscowe legendy. Będąc jeszcze w hotelu w Malborku, zapytałem o Kwidzyn i usłyszałem bardzo ciekawą odpowiedź. Największa toaleta zamkowa na świecie? I wiecie, musiałem to sprawdzić. Ludzie zawsze mieli długie języki, a te długie języki ze średniowiecza dotarły aż do współczesności. Bo podobno kiedyś w Kwidzyniu jeden z zamożnych kanoników miał kochankę. I gdy dowiedział się o tym jego biskup, to wspominany na początku kanonik stwierdził bardzo krótko: od teraz załatwiam się na miłość. Legenda mówi też, że to właśnie wtedy powstało samo Gdańsko, z którego codziennie załatwiał tutaj swoje potrzeby wprost do rzeki o nazwie po niemiecku Ibe, czyli miłość. Jak zaraz się dowiecie, legenda ta nie jest pozbawiona pewnych animozji, ponieważ mówi się tutaj, to wszystko mogło się urodzić tylko w myślach samych luteran, czyli w tamtym czasie Niemców. No tak, dalsza część opowieści mógłbym powiedzieć w mroźnym Kwidzynie, ale nie do końca, ponieważ historia tego miejsca jest naprawdę bardzo bogata i mam nadzieję, że przedstawię Wam ją w nadchodzącym odcinku po powrocie już do domu, a tymczasem obserwujemy jeszcze niesamowite rzeczy, niesamowity zespół katedralno-zamkowy, który naprawdę robi tutaj na mnie spore wrażenie i również mam nadzieję zrobił wrażenie na Was oglądających ten film. Także powoli pakuję się już na pociąg, wracam do mojej przejściowej chwilowej bazy i wkrótce wezmę się za obiecane dla Was filmy. Do zobaczenia i usłyszenia. Heja!